Dubajska czekolada to wyjątkowe połączenie tradycyjnej czekolady z orientalnymi dodatkami typowymi dla kuchni Bliskiego Wschodu. Wśród najczęściej stosowanych składników znajdują się pistacje, a właściwie krem pistacjowy, tahini, czyli pasta sezamowa, przyprawy takie jak intensywny korzenny kardamon lub najdroższa wagowo przyprawa świata, jaką jest szafran. W czekoladzie dubajskiej możemy też znaleźć ciasto kadaif, cienkie, chrupiące nitki, które nadają deserowi oryginalną teksturę. Brzmi luksusowo, prawda? Ale czy taki skład przekłada się na wartości odżywcze i zdrowotne? Sprawdźmy. Oto, co nauka mówi o głównych składnikach dubajskiej czekolady. Pistacje zmniejszają poziom złego cholesterolu i trójglicerydów dzięki zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zawarty w nich gamma-tokoferol, który jest formą witaminy E, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, co jest istotne w profilaktyce chorób przewlekłych, np. nowotworów. Niski indeks glikemiczny pistacji i wysoka zawartość błonnika pomagają w stabilizacji poziomu cukru we krwi, co jest szczególnie ważne przy insulinooporności oraz cukrzycy typu 2. W jednym z badań osoby otyłe lub z nadwagą spożywały 1 garść pistacji dziennie przez 4 miesiące, co skutkowało zmniejszeniem masy ciała i obwodu talii. Choć utrata wagi zależy głównie od deficytu kalorycznego, to zawartość błonnika i białka w pistacjach, składników wpływających na uczucie sytości, mogła przyczynić się do takiego efektu mimo ich stosunkowo wysokiej kaloryczności. Pistacje są również dobrym źródłem witamin z grupy B, zwłaszcza witaminy B6, która wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego, może korzystnie wpływać na nastrój i poziom energii. Kolejnym składnikiem czekolady dubajskiej jest tahini, czyli pasta sezamowa. Tahini jest doskonałym źródłem wapnia, aż 960 mg na 100 g produktu, który pomaga w utrzymaniu mocnych kości i może zmniejszać ryzyko osteoporozy. W przeciwieństwie do całych ziaren sezamu, pasta sezamowa ma niższą zawartość fitynianów, ponieważ proces prażenia nasion zmniejsza ich ilość, poprawiając przyswajalność wapnia. Tahini dostarcza też nienasyconych kwasów tłuszczowych, które pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu i wspierają zdrowie układu krążenia. Regularne spożywanie może przyczyniać się do poprawy profilu lipidowego, jednak warto pamiętać, że tahini jest kaloryczne, około 600 kilokalorii na 100 gramów. Dlatego najlepiej spożywać je w umiarkowanych ilościach. Tahini zawiera również błonnik i lignany, które mogą stabilizować poziom glukozy i wspierać organizm w profilaktyce insulinooporności oraz cukrzycy typu 2. Dzięki zawartości sezaminy, sezamoliny i gamma-tokoferolu, który, jak wspomniałam wcześniej, jest formą witaminy E, tahini wykazuje silne właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Może zatem wspierać ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, co jest szczególnie istotne dla zdrowia serca, skóry i stawów. Kardamon to kolejny składnik czekolady dubajskiej o szerokim spektrum działania. Jedna z metaanaliz wykazała, że suplementacja kardamonem istotnie obniżyła wskaźnik insulinooporności oraz poziom hemoglobiny glikowanej, co sugeruje, że kardamon obniża ryzyko cukrzycy typu 2. Badania wykazały też, że kardamon może obniżać poziom trójglicerydów, choć autorzy sugerują, że konieczne są dalsze badania, aby jednoznacznie określić wpływ kardamonu na lipidy, a tym samym zdrowie serca. Nowsze artykuły, m.in. te opublikowane w 2024 roku, sugerują, że fitozwiązki obecne w kardamonie mogą działać cytotoksycznie na komórki nowotworowe, jednocześnie chroniąc zdrowe komórki. Kardamon może również wpływać na mechanizmy oporności na leki przeciwnowotworowe oraz regulować procesy zapalne i oksydacyjne związane z nowotworami. Czekolada dubajska może też zawierać szafran, przyprawę o wielokrotnie potwierdzonych właściwościach zdrowotnych. Badania in vitro i in vivo sugerują, że szafran może chronić błonę śluzową żołądka przed uszkodzeniami, np. wywołanymi stresem, oraz wspomagać leczenie stanów zapalnych, takich jak zapalenie żołądka czy wrzody.
Dodatkowo korzystnie wpływa na skład i liczbę bakterii jelitowych. Szafran może również hamować rozwój nowotworów. Badania wskazują również na możliwość przenikania składników szafranu przez barierę krew-mózg, co może być obiecujące w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. W dubajskiej czekoladzie oprócz cennych składników znajdziemy również elementy, które warto spożywać z umiarem, a mianowicie ciasto kadaif oraz sama czekolada. Ciasto kadaif o teksturze cienkich, chrupiących nitek, zrobione głównie z mąki pszennej, ma wysoki indeks glikemiczny, niską zawartość błonnika, a w wersji smażonej może zawierać tłuszcze trans, które są niekorzystne dla zdrowia. Czekolada natomiast z dużą zawartością cukru i tłuszczu może powodować wahania poziomu glukozy, co w dłuższym czasie może prowadzić do insulinooporności. Warto pamiętać, że 100 g dubajskiej czekolady dostarcza około 500 do 550 kilokalorii, co oznacza, że cała tabliczka, często większa niż standardowe 100 g, może mieć nawet 1000 kilokalorii, czyli tyle co pełnowartościowy obiad. Jeśli traktujesz dubajską czekoladę jako deser na specjalne okazje, śmiało. To wyjątkowy przysmak o niepowtarzalnym smaku. Jednak częste sięganie po klasyczną wersję tej czekolady to niekoniecznie najlepszy pomysł. Są zdrowsze opcje. Możesz sięgać po sezam, pistację, kardamon i szafran jako dodatki do sałatek, herbaty czy owsianki. Albo przygotować domową, zdrowszą wersję czekolady dubajskiej. Zamiast mlecznej czekolady wybierz gorzką, minimum 70% kakao, najlepiej słodzoną erytrytolem lub daktylami. To prosty sposób na zwiększenie ilości antyoksydantów i obniżenie indeksu glikemicznego deseru. Zamiast smażonego ciasta kadaif wybierz wersję pieczoną. Będzie równie chrupiące, ale bez zbędnego tłuszczu. Możesz też sięgnąć po ciasto filo, które przed użyciem należy posiekać i upiec. Tahini i krem pistacjowy ze sklepu często zawierają cukier i olej palmowy. Postaw na domowe wersje z samych orzechów lub nasion, albo wybieraj gotowe produkty o 100% zawartości pistacji lub sezamu. Szafran i kardamon zostają. Nie tylko dodają orientalnego aromatu, ale też mają właściwości prozdrowotne. Co o tym sądzisz? Czy próbowałaś już dubajskiej czekolady lub jej zdrowszych wariantów? Podziel się w komentarzu swoimi doświadczeniami. Jeśli temat Ci się spodobał, polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowym odżywianiu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.